Cześć kochani, znowu Was wita Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Na YouTubie oczywiście kanał poświęcony szeroko pojętej profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowia, sprawności pod wszelkimi kątami, jakimi tylko możliwie ma być, w tym również radości życia. Akurat taką radość mi dała właśnie rozmowa przed chwileczką ukończona. Nagrywam ten odcinek już bardzo późno, jest po 23:00. I skończyliśmy z pewnym panem rozmowę, chyba ponad godzinę, z jednym z Was, moich gości, z panem Andrzejem Kmitą, więc szczególne pozdrowienie dla pana Andrzeja. Rewelacyjny człowiek z ogromną wiedzą, z wielkim serduchem i tak dalej. Mam nadzieję, że jeszcze sobie po prostu porozmawiamy tu na forum, że go zaproszę, że pozwoli mi zrobić z nim rozmowy, bo warto, żebyście go poznali. Rolnik i nieprzeciętny rolnik, z serduchem rolnik, no ale na razie tylko tyle, a później, no myślę, że może za jakiś miesiąc, za jakieś 3 tygodnie zobaczymy, może coś tutaj razem przedstawimy. O czym dzisiaj? Tak w tytule oczywiście czy to aby nie przesada z tą otyłością. Bo mówi się tyle otyłość, o Jezu, tyjemy. Tak, to jest przesada. Absolutnie przesada. Ale nie tak, jak niektórzy mogą myśleć. Tak, to jest przesada. Za dużo mamy otyłych ludzi. Jeżeli sięgniemy, słuchajcie, do fotek z lat 70., 60., XX stulecia już, jak coś fajnie brzmi, teraz mamy XXI wiek, poprzednie stulecie, no tak, na przełomie żyjemy, to słuchajcie, to tam na plażach jakieś fotki z miasta, ludzie są i tak dalej, prawie nie było w ogóle otyłych ludzi. Polacy byli zupełnie inni, natomiast dzisiaj są zupełnie inni i dzisiaj chciałbym, no jest cała moja playlista, słuchajcie, na temat otyłości i zakwaszenia, bo jedno z drugim współgra, porozmawiamy dzisiaj również na ten temat, ale po prostu to jest plaga. My inaczej wyglądamy, chłopaki, dziewczyny, niezależnie od wieku, chłopaki i dziewczyny i dzieci już kilkuletnie są po prostu otyłe. Ja widzę masę dziewczynek, masę chłopców otyłych w wieku no, dzieciaki. Ostatni mój rok pracy w szkole, 2005, już nie byłem dyrektorem szkoły, byłem tutaj duża szkoła, 1200 uczniów. No i koleżanka, którą kiedyś zatrudniałem, akurat do tej szkoły, która została później po pewnym czasie również dyrektorem, powiedziała: Janusz, będziesz w tym roku uczył WF-u również. No więc zadałem pytanie, mówię, ale słuchaj, jak ty to załatwisz? Przecież ja nie ukończyłem Akademii Wychowania Fizycznego AWF-u, więc czy ja sobie poradzę? Poradzisz sobie, poradzisz. Znaczy, ona wiedziała, że sobie poradzę, tak, ale o co chodzi? Że w tamtym czasie już obserwowałem straszne trendy. To był, jeszcze raz powtarzam, 2004-2005 rok, że masa dzieciaków już była, po prostu to były dzieciaki niesprawne. Wiele dzieci nie potrafiło, na przykład leżąc na plecach na podłodze, nakryć się nogami, wyprostowanymi nogami. Problemy były na przykład, słuchajcie, z przerzutem w przód, przerzut, no, tak zwany fikołek, czyli do przodu, do tyłu, po prostu takie inne historie, jakieś inne. Ja mocno wymagałem. Moi koledzy WF-iści, którzy przez 2 tygodnie po prostu mówili: dobra, dyrektor, siedź na ławce, my za ciebie poprowadzimy, bo to były mała sala i tam różne klasy wchodziły, rozgrzewka i tak dalej, a później część klas siedziało na ławeczkach, część grało w jakąś tam piłkę i tak dalej, później to się zmieniało. A jak przejąłem, ja powiedziałem, mówię: słuchajcie, no dajcie mi poprowadzić te WF-y. Więc przez pierwszych parę minut się przyglądali, a później wyszli w ogóle. Później po wielu latach przyznali mi na zjeździe akurat szkolnym, że mówi: słuchaj, Janusz, myśmy nie chcieli patrzeć na to, co się tu stanie, że ty dzieci pozabijasz. Znaczy w tym sensie, że ja zbyt dużo od nich wymagałem, od tych dzieciaków, a ja ćwiczyłem razem z nimi. Na przykład, to tak na marginesie, pochwalę się, załóżmy, robiliśmy w ramach rozgrzewki 100 pajacyków. Jak nie wiecie, co to jest, no to trzeba sobie to wyobrazić troszeczkę. Ja liczyłem, dzieciaki nie liczyły, no i powiedzmy po 30 już miały dość, proszę pana, dość, dalej, bo pan robi. To i zrobiliśmy na przykład 100 pajacyków. Ja mówię: no ile żeśmy zrobili? 30? No trochę więcej, 40?
troszeczkę więcej. No więc nie mogły zgadzać się, mówi, słuchajcie, 100 zrobiłyście. 100? Ja mówię, dobrze, ale gdybym wam powiedział, że macie zrobić 100, to byście zrobili za Chiny Ludowe? Nie. Nie zrobilibyście, bo byście nie uwierzyli, że dacie radę. A ponieważ ja powiedziałam, że robimy dalej i ja z wami to robiłem, to wyście to zrobili zwyczajnie. Zobaczcie, jakie macie kolosalne możliwości. Ale do czego zmierzam? No wtedy to były troszeczkę też inne czasy. 20 lat temu i też się dużo zmieniło. Dzisiaj dzieci są o niebo jeszcze bardziej niesprawne. Rodzice oczywiście chronią te dzieci przed wysiłkiem fizycznym, ale za to nie chronią przed łakociami. W jednej ze swoich audycji na bazie artykułów hipoalergicznych po prostu o żywieniu dzieci, to jest tragedia. Słuchajcie, z czym na przykład dzieciaki wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki, mają te smakołyki tak zwane, czyli jakieś chipsy, jakieś żelki, jakieś inne wariactwa, jakieś po prostu to jest jakaś katastrofa. Nie wiem, co ci rodzice, którzy tak robią, ja tutaj jestem bez litości pod tym względem, co mają w głowach, tak prawdę mówiąc. Nie wiem, czy tych dużo rodziców jest, czy nie, ale w przedszkolach na przykład panie przedszkolanki się skarżą, że są trudności z wprowadzaniem jakichś dietetycznych, fajnych posiłków, że rodzice żądają, żeby były frytki, żeby była pizza, żeby jakieś tam inne rzeczy były i tak dalej, i tak dalej. Co ci ludzie w tych głowach mają? No ale to mniejsza z tym. I dlatego te dzieciaki chorują, a więc wychodzi na to, że znowu straszę. A to nie straszę, tylko to są fakty. A jeżeli są fakty, to z faktami się nie dyskutuje. Tylko trzeba coś z tym zrobić, zmienić swoją świadomość pod każdym względem. Również jeżeli chodzi o nasze zdrowie, o nasze odżywianie, a nie tylko jedzenie, bo wielokrotnie powtarzam, jedzenie może być przyjemnością, ale odżywianie jest koniecznością. I koniec, kropka. I teraz posłuchajcie. Więc pogadamy sobie o tej otyłości na bazie akurat jednej z moich książek, więc której okładkę widzicie. Nie wiem, czy tutaj się wyświetli. Też... A więc czego mogło się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, bo jedno z drugim się bardzo silnie wiąże, więc ja udostępnię sobie tutaj ekran, żebyśmy mogli sobie trochę poczytać. Znaczy ja będę sobie czytał, nie wszystko oczywiste, kompletnie nie wszystko, więc słuchajcie. No mamy dzisiaj permanentne zakwaszenie, jest to zasadnicza przyczyna globootyłości. To jest kataklizm XXI wieku. I tutaj na początku cytat z doktora Roberta Younga, mikrobiologa światowej sławy, który przy okazji ma ogromne problemy w Stanach Zjednoczonych od wielu lat, bo odsądzają go od czci i wiary, szarlatan naukowy i tak dalej. On mówi, jeżeli wszystkie kwasy wytworzone w ciągu dnia podczas trawienia, oddychania, metabolizmu, rozkładu komórek nie są wydalone po nocy, między innymi z moczem, z potem i tak dalej, z oddechem, akumuluje się dzień po dniu. Rezultatem jest stan nierównowagi, gdy ciało desperacko próbuje zachować alkaliczne pH płynów ustrojowych na poziomie 7,365, to taka granica. Płynów ustrojowych, a więc nie chodzi tylko o krew, bo krew nawet w stanie chorobowym będzie miała odczyn alkaliczny od 7,35 do 7 mniej więcej 40, 45 w tych granicach. Natomiast chodzi o zakwaszenie tak zwanych przestrzeni międzykomórkowych, czyli przestrzeni, w których pływają komórki. Jak ryby w oceanie, jak dziecko w wodach płodowych. Dobrze, wracamy znowu do cytatu. Nadbudowa kwasów postępująca dzień w dzień dzień ma na każdego z nas różny wpływ w zależności od naszych genów, trybu życia oraz diety. Odkryłem, że kwasy osadzają się w najsłabszych częściach ciała, ale jeżeli nie są eliminowane poprzez jelita, układ wydalniczy, płuca oraz skórę jako trzecią nerkę, mogą przekształcić się w tłuszcz i w tej postaci magazynować wokół bioder, ud, brzucha, w piersiach, także w mózgu. Istnieje pewna dolna granica tego procesu, który w międzyczasie wywołuje wiele symptomów, a ostatecznie wszystkie choroby i dolegliwości. Oczywiście dr Robert Young, jeszcze raz powtarzam, mikrobiolog światowej sławy, stał się wrogiem publicznym numer 1. Kogo? No to się
domyślacie kogo wrogiem i tak dalej. Więc słuchajcie, właśnie zakwaszenie sprzyja otyłości, a co ma piernik dla wiatraka? No widać jednak ma, więc popatrzcie. Mamy tutaj człowieka, oczywiście to nie jest jeszcze jakaś duża otyłość i tak dalej, ale otyłość to jest czynnik stanowiący bardzo poważne niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia i życia. I zazwyczaj nam ten tłuszcz kojarzy się z czymś bardzo złym. Pytanie jest tylko, trzeba to, przepraszam za słowo, rozkminić, czy naprawdę ten tłuszcz jest tak zwany zły. No niekoniecznie. W pewnych sytuacjach tłuszcz jest bardzo dobry i trochę tego tłuszczyku trzeba mieć. Tkanka tłuszczowa jest bardzo ważnym składnikiem organizmu, który spełnia cały szereg ważnych ról. Na przykład działa jak amortyzator, chroniąc przed wstrząsami, urazami stawy, narządy wewnętrzne, czyli żołądek, wątrobę, nerki, zwłaszcza w jamie brzusznej, wspiera ich działanie. W dodatku tak zwana tkanka trzewna, tłuszczowa jest jednym ze źródeł energii w organizmie, magazynuje zapas energii i witamin na tak zwane gorsze czasy. Stanowi izolator elektryczny, pozwalający na przemieszczanie się impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwowych i tak dalej. To akurat dotyczy tak zwanych tłuszczów niepolarnych, to jest inna sprawa, ale spełnia rolę również termoizolatora, wpływa na metabolizm organizmu. W jaki sposób? No po prostu przez produkcję licznych hormonów. Zaraz może o tym troszeczkę powiemy. Spełnia funkcje immunomodulujące, wpływając na działanie układu odpornościowego, na pojawienie się stanów zapalnych, rozwoju miażdżycy, naciśnienia, ale także wpływa na krzepliwość krwi. I tkanka tłuszczowa, kochani, to jest bardzo ważne, wytwarza też estrogeny, żeńskie hormony płciowe, ale też magazynuje i rozpuszcza witaminy. Witaminy tak zwane tłuszczowe A, D, E, K, koenzym Q10 jako quasi-witamina. Tłuszcz jest także podstawowym budulcem błon komórkowych, mitochondriów, czyli centrów energetycznych. Więc funkcjonowanie organizmu bez tłuszczu nie dałoby rady kompletnie. Więc tłuszcz w takim razie jest dobry czy jest zły? I teraz słuchajcie, jak tego tłuszczyku jest za mało, to też to stwarza ogromne problemy. Nie wiem, czy oglądaliście taki film J.I. Jane. Oj, wyleciało mi nazwisko bardzo znanej aktorki. Były żony Bruce'a Willisa, Demi Moore, o, przypomniało mi się. Był taki film o tym, że kobieta zechciała ukończyć kurs Navy Seals. No oczywiście ćwiczyła nieprawdopodobnie. No zaczęła mieć problemy z miesiączką, to znaczy straciła miesiączkę, poszła do swojej pani doktor ginekolog, a ta powiedziała, mówi, ale słuchaj, Jane, bo w tym filmie no, grała postać Jane, przecież ty nie masz w ogóle nawet grama tłuszczu. I teraz, jeżeli na przykład zgłaszają się do mnie nieraz dziewczyny, które mają problemy zdrowotne, a zaznaczam, ja nie jestem lekarzem, oczywiste, i nie leczę nikogo, co najwyżej mówię, proponuję, daję informacje, jak można wspomagać organizm i po prostu ułatwiam korzystanie z dojścia do bardzo dobrych produktów w tym celu, bo jest specjalna kuracja, którą można tu zastosować. Więc zgłaszają się takie dziewczyny, na przykład wychudzone i tak dalej, bo tu nie tylko chodzi o odchudzanie, ale również o przyrost masy mięśniowej. To moje pierwsze pytanie. I stają na specjalny analizator do zbadania składu ciała i tam między innymi jest badanie tłuszczu całkowitego i poziom tłuszczu wewnętrznego i w ten poziom tłuszczu wewnętrznego czasami wynosi 0 lub 1. Ja pytam, przepraszam cię bardzo, ale czy nie masz problemu z miesiączką? No nie ma miesiączki i tak dalej, i tak dalej. Zatrzymał się cykl. Ja mówię, bo przecież ty nie masz w ogóle, bardzo mało tłuszczu masz albo w ogóle nie masz. Tak prawdę mówiąc, urządzenie nie wskazuje na to. A więc po prostu zbyt mała ilość tłuszczu może być przyczyną zaburzeń hormonalnych, a więc w przypadku dziewczyn na przykład zaniku miesiączki albo impotencji u mężczyzn, czy jakichś anomalii skórnych. Tych różnych objawów czy problemów jest cała masa i o tym piszę właśnie w tej książce, z której w tej chwili korzystam. A więc problem powstaje raz, że z jednej strony, kiedy tego tłuszczyku jest za mało,
Ale to są naprawdę rzadkie przypadki, ale problemem jest nadmiar tego tłuszczu, który powoduje nadwagę i otyłość. I to jest prawdziwy problem dzisiaj społeczny, dlatego że nadmiar tkanki tłuszczowej jest bardzo niebezpieczny dla nas, bo będzie zagrażał naszemu życiu i zdrowiu. I teraz popatrzcie, coraz więcej ludzi ma problemy z nadwagą, która prowadzi do wielu schorzeń organizmu. A więc jakich schorzeń? Udary mózgu i zawały mięśnia sercowego, wysokie naciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe serca, choroby pęcherzyka żółciowego, czyli kamienie, rak trzustki. Najpierw dochodzi do tak zwanego przewlekłego zapalenia trzustki, PZT, a później do ostrego zapalenia trzustki, OZT. Kończy się czasami to rakiem, a rak trzustki to jest bardzo trudna rzecz do wyleczenia. Dalej, rak endometrium, mamy na myśli nowotwory oraz zespół policystycznych jajników, rak sutka, rak szyjki macicy, rak prostaty, jelita grubego, rak wątroby, rak nerek, rak pęcherzyka żółciowego, problemy w ciąży, cukrzyca insulinozależna, czyli typu 2, nabyta, osteoporoza, artroza, degeneracja stawów kolonowych, skokowych, biodrowych, kręgosłupa, zapalenie żołądka jelit, depresja. Coś ty taki kwaśny, jakby się octu napił. Co jak masz taką kwaśną minę? Niestety. Dna moczanowa, czyli podagra, choroba królów. Myślę, że niedługo sobie powiemy na temat podagry, bo znowu przeczytałem na świeżo taki artykuł na temat choroby królów, na którą choruje coraz więcej młodych ludzi w Polsce. Bezdech nocny, problemy psychospołeczne i tak dalej. A więc generalnie nadwaga, otyłość oczywiście, słuchajcie, to są choroby, między innymi nowotwory. A więc nadwaga i otyłość to nie jest tylko problem kosmetyczny czy estetyczny, bo tutaj te pelikany, tu boczki i tak dalej, balerony, opona. To jest bardzo poważne zagrożenie zdrowia i życia, a więc mamy w Polsce pandemię chorób układu sercowo-naczyniowego, nowotworów, cukrzyca i tak dalej, choroba Hashimoto, przedziające zapalenie jelita grubego, niepłodność i bezpłodność, dna moczanowa, niewydolność nerek, zwyrodnienie stawu, choroby dziąseł, zaburzenie miesiączkowania, zaburzenie erekcji itd., itd. I tutaj otyłość powoduje także bardzo poważne skutki psychospołeczne, czyli obniża poczucie własnej wartości, staje się pretekstem do poniżania przez otoczenie, a w szkołach ile razy ty grubasie itd. Ogranicza podróżowanie, życie towarzyskie. Jest powodem często obniżenia atrakcyjności i zainteresowania partnera. Jest jednym z głównych powodów rozpadu związków, powoduje trudności w znalezieniu pracy. Tak jakoś się dziwnie składa, że pracodawcy nie lubią za bardzo osób otyłych, bo im się to kojarzy źle, że będą ci ludzie będą chorowali, będą brali zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, no ja nie chcę tutaj wymieniać tych wszystkich liczb, tych zgonów, tego wszystkiego, bo to nie ma sensu w tej chwili, ale posłuchajcie, no jak mówi pani Magdalena Gajda, to jest społeczny rzecznik praw osób chorych na otyłość, wypowiedź takiego artykułu Waga i kara w Newsweeku z 2015 roku, no upłynęło sporo czasu, a sytuacja się wcale nie zmieniła na lepsze, tylko na gorsze. Tuczymy się na własne życzenie z lenistwa i bezmyślności. Jeśli nie zaczniemy myśleć, będziemy umierać z otyłości. Tak, będziemy umierać z otyłości, sprawa załatwiona i te problemy z nadwagą, z otyłością nie dotyczą tylko dorosłych. W tej chwili coraz więcej młodzieży to jest młodzież otyła i wyobraźcie sobie, że niektóre mamy cudowne, kochające, no cudowne, mądre mamy, tak w cudzysłowie mądre, prowadzą swoje, zwłaszcza córki, do chirurgów plastycznych po to, żeby dokonać liposukcji. No i tutaj, słuchajcie, mam taki cytat. Liposukcja u dziecka? Pani się w głowę puknie. Zirytował się jeden z lekarzy i w zasadzie wyrzucił Agnieszkę z Julią za drzwi. Drugi zareagował podobnie, ale trzeci obejrzał Julię od stóp do głów, sprawdził, gdzie na brzuchu i pupie może odessać tłuszcz, po czym zaśpiewał za wszystko 17 000 złotych. Słuchajcie, 17 000 złotych
Zaraz, gdzie tu mam kalkulator, to wam powiem w takim razie 17 000 podzielić nawet powiedzmy, podzielić na już wypasione 800. Słuchajcie, prawie 2 lata wspomagania świetnego organizmu, gdzie spali się tłuszcz, czyli człowiek wymodeluje pięknie sylwetkę w ciągu 4-5 miesięcy, a więc wyda znacznie mniej i nie będzie efektu jojo, naprawdę. Bo jest specjalna kuracja, zresztą opracowana przez lekarzy, czeskich lekarzy, no, w oparciu o suplementy diety, ale to cały kompleks. Kompleksowo trzeba zadbać o poszczególne obszary organizmu. Jeżeli wy przypomnicie sobie taką audycję, co to jest kompleksowy program zdrowia, tam wszystko ja po prostu podałem, co należy zrobić w organizmie i się reguluje masa ciała. Nie ma problemu. 17 000, dobrze. Liposukcja to jest poważny zabieg służący modelowaniu sylwetki z rozmaitymi konsekwencjami, tłumaczy dr Joanna Kurmanow, znana chirurg plastyczna z Poznania, do której nieustannie trafiają błagalne listy o pomoc od zrozpaczonych nastolatek i ich rodziców. Wyjaśnia, gdy pojawia się u mnie dorosły pacjent, tłumaczę mu, że owszem, możemy odessać tłuszcz na przykład z brzucha, ale jeśli nie będzie po operacji stosować diety i ruchu, otyłość znowu się pojawi, tylko że w zaskakujących miejscach. A to może oznaczać w przyszłości deformację ciała. A w jakich zaskakujących miejscach? A na przykład na plecach. Taki rodzaj tłuszczaka się pojawi. I co? I znowu wycinać to wszystko? Przecież przyczyna nie została zlikwidowana. Od tego trzeba zacząć. A więc oczywiście u dzieci otyłych występuje znacznie wyższe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, naciśnienia tętniczego, problemów ze snem, jak również problemów psychospołecznych i tak dalej. To są problemy. Kiedyś czytałem takie opracowanie wypowiedzi takiego amerykańskiego lekarza Jay Olszański, który mówił, że w tej chwili, to było jakieś około 15 lat temu, że w tej chwili 10-12-letnie dzieciaki w Stanach mają naczynia krwionośne w takim stanie, jak są naczynia krwionośne 50-60-letniego mężczyzny. To więc o czym my mówimy? Jak się po prostu nie wejdzie w przyczyny, nie zlikwiduje się przyczyn, to nic z tego nie będzie. I tyle. Dalej, nastolatki z nadwagą bardziej narażone są na wczesny zgon w życiu dorosłym. Ludzie, którzy mieli nadwagę w wieku 14-19 lat, w życiu dorosłym są bardziej narażeni na zgon z powodu wielu chorób przewlekłych. Wynika z norweskich badań, o których informuje pismo American Journal of Epidemiology i tak dalej, i tak dalej. No nie będę tutaj tego wszystkiego odczytywał, w każdym razie posłuchajcie, ciekawe różne historie. Aż 20%, czyli 20 osób na 100 przebadanych gimnazjalistów z Warszawy ma nadwagę i jest otyłych, a 7 na 10, 13-latków tak słabą kondycję, że wyzwaniem dla nich jest wejście na 4. piętro. To, o czym mówiłem ja, co obserwowałem u dzieciaków. Dalej, w grupie 11-latków polskie dzieci są już najtęższe w Europie. Dalej, co 5. polska mama podaje niemowlęciu 10 posiłków dziennie, często dosładzając i tak zbyt słodkie mieszanki mleczne. 8 na przedszkolaków na 100 jest otyłych. Więc taką mamy sytuację i tak dalej. Więc posłuchajcie, no oczywiście WHO uznaje otyłość za chorobę, która wymaga leczenia. Nie jest to wyłącznie problem oczywiście otyłych i tak dalej, natomiast oczywiście otyłość ma, słuchajcie, różne oblicza, bo jedno zewnętrzne, te widoczne, te balaroniki, ta oponka i tak dalej, a drugie jest niewidoczne. I dlatego to jest bardzo poważne i często śmiertelne niebezpieczeństwo, bo jak mamy na myśli ten tłuszcz zewnętrzny, no to faktycznie nieładnie to wygląda, człowiek chciałby być szczupły i tak dalej. Natomiast istnieje również tak zwany tłuszcz wewnętrzny, albo inaczej trzewny, wisceralny, androidalny, otrzewnowy, są różne nazwy. I to jest prawdziwe zagrożenie. I teraz słuchajcie, jeżeli mamy dużo tego tłuszczu, zbyt dużo, ten tłuszcz oplata nasze narządy wewnętrzne, serce, nerki, wątrobę, jelita, narządy płciowe i tak dalej,
Więc ten nadmiar tego tłuszczu, na przykład w jamie brzusznej, blokuje strumienie krwi, limfy, utrudnia w ogóle oddychanie. No zwróćmy uwagę, jak się ciężko zgiąć do butów, żeby je nałożyć, zawiązać sznurówki i tak dalej. O Jezu, nie dam rady, weź nałóż mi i tak dalej. Albo obcinanie paznokci. No trzeba w takim razie iść zrobić sobie pedicure, tak prawdę mówiąc, bo sam człowiek nie jest w stanie obciąć, zadbać o własne po prostu stopy. A więc to prowadzi ten tłuszcz wewnętrzny do powstania trudności w oddychaniu i bezdechu sennego. A już nie mówiąc o tym, że wpływa na utrudnienie w wykonywaniu ćwiczeń aerobowych, a przynajmniej kto ćwiczy z tych ludzi, którzy są po prostu otyli. I teraz słuchajcie, ten tłuszcz trzewny, podobnie zresztą jak celulit, jest takim rodzajem wysypiska śmieci. To jest rodzaj pawlacza, rodzaj, no właśnie, wysypiska śmieci, takiej kanciapy, do której się wyrzuca wszystkie różne niepotrzebne, stare buty, może stary rower, stare jakieś meble, może się coś to przyda. Z tym, że to nie są już meble, to nie są stare lodówki zepsute, tylko są odpadki, a więc idąc tropem tej metafory, to są obierki, to są jakieś ogryzki, to są kawałki mięsa, to są różne odpadki. Jak one trafiają do śmietnika, to co z nimi się dzieje, zwłaszcza w upalny dzień, gniją i śmierdzą zwyczajnie. Niestety. I teraz ani wątroba, ani energia, przepraszam, co się w nas odkłada przede wszystkim? Toksyny, które pochodzą przede wszystkim z jedzenia, nie spożywienia, wszystkie konserwanty, wszelkie pulchniacze, spolepszacze, barwniki, pestycydy, nano i mikroplastik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc ani wątroba, ani nerki nie są w stanie tego usunąć. To są dwa główne narządy odtruwające i oczyszczające, i te śmieci to są chemiczne toksyny, jak już powiedziałem. A więc i wszystkie te toksyny mają charakter kwasów, czyli silnie zakwaszają cały organizm. Więc tkanka ta tłuszczowa trzewna, wewnętrzna, zachowuje się jak narząd wydzielania wewnętrznego. Magazynuje i wytwarza wiele substancji wywołujących chroniczne stany zapalne, sprzyjające powstawaniu całego szeregu chorób związanych z otyłością, liczne hormony, między innymi leptyna, insulina, estrogeny oraz niektóre czynniki wzrostu. I teraz, oczywiście, że sprzyjają one powstawaniu na przykład nowotworów, ale też utrudniają leczenie takich ludzi. I teraz słuchajcie, u panów otyłych bardzo wzrasta poziom estrogenów, a do tego dochodzą ksenoestrogeny, czyli substancje chemiczne o charakterze estrogenów, ale syntetyczne, które wprowadzamy nawet z jedzeniem, w środkach chemicznych, czyli kosmetykach, szamponach i tak dalej. I co się dzieje? U panów rosną piersi, tak jak u kobiet, są otłuszczeni, głos się podwyższa i tak dalej. U pań jest odwrotnie, zwiększona ilość na przykład testosteronu i dochodzi na przykład do powstawania policystycznych jajników, nadmierny hirsutyzm, czyli nadmierne owłosienie, nie tylko na narządach płciowych, ale na przykład włosy na piersiach, na brodzie, w ogóle na twarzy i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu problemy. Dlatego, słuchajcie, przerost tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej utrudnia normalne funkcjonowanie narządów wewnętrznych, bowiem stwarza problemy hormonalne, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Oczywiście mogą one doprowadzić do wielu, wielu chorób, które już po prostu żeśmy omawiali. A więc popatrzcie na tę ilustrację. Tłuszcz wewnętrzny zagraża zdrowiu i życiu. To jest autentyczny nasz ukryty, kochani, zabójca. Ja wcale nie przesadzam. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić. Jeszcze raz powtarzam, mówię tutaj bez żadnego ale, nie bojąc się jakichś tam oskarżeń, bo czasami się też pojawi taki mądry inaczej, że no tak, bo się panu zależy na jakimś zarabianiu, pan chce nam coś wcisnąć. No co, wciskam komuś coś? Ja do tego człowieka mówię, nie do was wszystkich przecież. Przecież nie dasz sobie wcisnąć nic, no. Mogę kogoś zmusić do tego, żeby coś tam sobie kupił, co niby ja sprzedaję, przede wszystkim niczego nie sprzedaję. To jest jedna sprawa. Śmierzy mnie to niejednokrotnie, bo ludzie mają problemy, ale od razu
są podejrzliwi, to dla mnie od razu jest sygnał, że taki człowiek jest potężnie zakwaszony, bo po prostu właśnie w ten sposób to jest podejrzliwy taki, wiecie, pan Pazio, który siedzi gdzieś na końcu sali, gdzie siedzi 300 osób na moim wykładzie i tylko zastanawia się, jak mi jest, z przeproszeniem, jakie pytanie zadać. Miałem już takie przypadki, że mnie przekorbić bardzo mocno, ale ja sobie jakoś radzę. Więc człowieku, żyj swoim życiem, nie chcesz, to nie, no to po co tu jesteś, po co wysłuchujesz i tak dalej. I teraz słuchajcie, no więc można by pomyśleć, że ten tłuszcz wewnętrzny, trzewny, odszewny, wisceralny jest przekleństwem. W pewnym sensie nie, w pewnym sensie tak. Dlaczego nie? Bo z jednej strony chroni nasze organy przed żrącym działaniem kwasów. Oczywiście to nie chodzi o takie żrące działanie, jakbyśmy mieli kwas siarkowy czy solny, polali na jakiś tam metal, na coś i od razu się dymi i tak dalej, i tak dalej. To nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że jednak te kwasy czynią destrukcyjną pracę, czyli jak to się kiedyś mówiło, młodzi już tego nie rozumieją, poloneza czas zacząć, rzekła rdza. Polonez mam na myśli samochód dla tych młodych, oczywiście, którzy już nawet nie wiedzą, że taka marka była. A więc posłuchajcie, więc jeżeli tych kwasów jest bardzo dużo, to organy utylizacyjne i wydalnicze, czyli wątroba, nerki, płuca, skóra, czyli trzecia nerka, są przeciążone, nie nadążają z oczyszczaniem organizmu. A więc odpady tych kwasów muszą gdzieś być ulokowane. Wątroba nie może się zatrzymać, bo wątroba oczywiście oczyszcza krew, ale krew niesie duże ilości tych po prostu toksyn i wątroba nie może powiedzieć: słuchaj, krew, ty, zatrzymaj się, bo ja się nie wyrabiam. Zatrzymaj, jeszcze filtry ja muszę tutaj po prostu odetkać i tak dalej. Ale krew mówi: ale ja muszę krążyć. No więc jest żyła wrotna i ta krew zanieczyszczona znowu wraca do krwiobiegu, no i cały czas to się odbywa. I nigdy ta wątroba i nerki nie są w stanie oczyścić organizmu z toksyn, bo jest za duża podaż ciągle. Ciągle coś nowego, jeszcze część nie została oczyszczona, już nowe toksyny po prostu wchodzą. A więc ten tłuszcz trzewny w pełnym sensie pełni rolę taką ochronną, bo gdyby go nie było, to by nastąpiła błyskawiczna katastrofa, najpierw korozja, w cudzysłowie rzecz jasna, i zniszczenie najważniejszych narządów. I słuchajcie, tu ważne zdanie, i dlatego zakwaszenie, czyli tak zwana kwasica metaboliczna niskiego stopnia, ale nie krwi, tylko przestrzeni międzykomórkowych, prowadzi do otyłości zewnętrznej lub wewnętrznej, czy obu naraz. I jak długo będzie zakwaszony, tak długo będziesz otyły, a wszelkie diety, metody odchudzania, które nie przewidują odkwaszania, nic nie dadzą na dłuższą metę. Możliwe, że schudniesz nawet w krótkim czasie, na przykład stosując dietę tylko białkową, ale ta białkowa zwiększa zakwaszenie organizmu, siądą nerki i sprawa załatwiona. Dlatego trzeba naprawdę podejść kompleksowo. Zresztą przymierzę się, ja pokażę wam, jakie są metody różne odchudzania i powiemy sobie, jak można się naprawdę odchudzić, ale jakie zasady zastosować i tak dalej. I teraz słuchajcie, ten nadmiar trzewnej tkanki tłuszczowej może występować nawet u osób szczupłych, u profesjonalnych modelek, u sportowców. A co oni jedzą albo czym się szprycują, żeby mieć mięśnie, a więc jak najwięcej białka, bo białko buduje po prostu mięśnie. Ale białko też potwornie zakwasza. Dlaczego? Dlatego, że białko nie zostanie strawione bez odpowiedniej ilości minerałów i witamin, na przykład witaminy C. Są odpowiednie proporcje i tak dalej, i tak dalej. A więc to jest to naprawdę problem. I teraz tak, co jeszcze? Oczywiście bardzo często w tych systemach odchudzania, w tych metodach pojawia się efekt jojo, a więc na tej zasadzie, że na przykład idę na siłownię, zasuwam niesamowicie, ale wielu naukowców, lekarzy, którzy siedzą w tych tematach, mówi: nie da się zaćwiczyć tłuszczu na siłowni. 70% przyczyny otyłości to jest nasze jedzenie, 30% to jest brak ruchu. Oczywiście trzeba jedno i drugie łączyć, bezwzględnie. Ale najpierw kwestia jest jedzenia.
czyli odpowiedniej diety, czyli odpowiedniego sposobu odżywiania się i tak dalej. No i co tam dalej? No, dlatego po prostu trzeba naprawdę wiedzieć, jak to robić. Ja mówię, postaram się przygotować audycję, której przedstawi, jakie są bardzo ciekawe metody dzisiaj odchudzania. Specjalne urządzenia nawet. Pokażę na ilustracji. Takie pompki, robi się taką przetokę aż do żołądka i człowiek je, a później włącza pompkę, stoi nad muszlą klozetową i usuwa nadmiar. No, starożytni Rzymianie mieli inny sposób. Bogaci Rzymianie zapraszali się na uczty, a więc leżeli, bo oczywiście to należące, bo niezależnie od jedzenia tam się inne rzeczy ciekawe odbywały, różne, możecie sobie tego wyobrazić. No i jedli tam o tak. Więc jak się któryś za dużo najadł, to wołał niewolnika, ten maczał piórko Fleminga w oliwie, ten najedzony otwierał gardełko, ten drażnił mu to gardło, delikwent wymiotował i mógł znowu jeść. Więc paranoja, patologia i tak dalej, i tak dalej. A więc, tak jak powiedziałem, przede wszystkim trzeba zlikwidować, chcąc się odchudzać, przyczynę, czyli zlikwidować nadmiar toksyn. Jeżeli zlikwidujemy nadmiar toksyn i dożywimy komórki, a nie sam żołądek, że tak powiem, napchamy żołądek, to znikną dwie podstawowe przyczyny efektu jojo. Po pierwsze, komórki muszą być najedzone, trzeba im podać te 70-90 składników odżywczych codziennie, plus tlen, plus woda, często o tym mówię, i plus likwidować nadmiar toksyn, czyli zlikwidować przyczynę powstania nadmiaru tłuszczu. I wtedy da się to zrobić. W ciągu miesiąca, no dietetycy mówią, że żeby schudnąć bezpiecznie, to powinno się w miesiącu tracić mniej więcej, załóżmy, 2,5 kg. Ta metoda, którą my stosujemy od 2012 roku w Polsce, opracowana przez czeskich lekarzy, która bazuje na suplementach też, czyli specjalnym traktowaniu organizmu, pozwala mniej więcej zrzucać średnio 4 nawet do 5 kg, modeluje się pięknie sylwetka, nie ma jakichś żadnych zwisów skóry, które trzeba byłoby później obcinać i tak dalej, to jest jakaś bzdura, się pięknie wszystko wchłania, znaczy mówię o bzdurze, jakieś tam takie odgłosy. Kiedyś miałem, akurat w Nisku prowadziłem wykład, w Nisku na Podkarpaciu, no i tam był pewien pan, ja tłumaczyłem, jak można się odchudzić, mówi, w końcu zadał pytanie, a czemu pan nie mówi, że później trzeba operację przeprowadzić? Ja mówię, jaką operację? No wyciąć to skórę zwisającą. Przecież to skóra będzie zwisać. Ja mówię, nie ma żadnego zwisu. Kompletnie wszystko się pięknie wchłania, zwiększa się produkcja kolagenu, skóra jeszcze ładniej wygląda i tak dalej. Nie docierało to do niego, aż w końcu jedna z dziewczyn, która mówi, proszę pana, ja mam 3 dzieci i jakoś nie przechodziłam przez żadną operację po ciąży wycinania nadmiaru skóry. Mówi to panu coś? No i wtedy się zamknął gość. Ten pan Kazio, o którym ja mówiłem, no nie? I tak dalej. A więc po prostu chodzi o to, żeby nie było efektu jojo. Bo jeżeli głodzimy się, to też komórki chcą jeść. Dobrze, wytrzymamy te, nie wiem, 2-3 tygodnie. O Jezu, schudliśmy i tak dalej, ale komórki krzyczą, my chcemy jeść. No więc sięgamy do lodówki i znowu tyjemy i znowu popadamy w pewien obłęd, bo myślimy sobie, no tak, to nie dla mnie, to ja jestem taki jestem, ja się do niczego nie nadaję, nawet nie umiem się odchudzić i tak się obwiniamy niepotrzebnie. Zresztą myślę, że też nakręcę taką audycję na temat psychogennych warunków, uwarunkowaniach otyłości, bo psychika nasza to jest też potęga, to jest klucz. Więc jeszcze raz powtarzam, istnieje taka metoda, istnieje kuracja i metoda ta przede wszystkim doskonale odkwasza organizm, a to jest najważniejszy warunek skutecznego i bezpiecznego odchudzania. No i to jest wszystko chyba, co na dzisiaj. No właśnie, w tej mojej książce piszę, jak skutecznie, bezpiecznie się odchudzić, więc tutaj
podaje różne pewne zasady, wyjaśnia mechanizmy, rzecz jasna, natomiast jest po prostu, jeszcze raz powtarzam, opracowana kuracja. W 2005 roku w Czechach po prostu powstała, no Czesi są podobno narodem w Europie najbardziej otyłych ludzi, widocznie knedliczki, piwko i tak dalej, i dlatego tam została opracowana przez kapitalnego lekarza, znam go osobiście, robimy to, a przy okazji człowiek pozbywa się różnego rodzaju problemów zdrowotnych różnych, bo trzeba doprowadzić organizm do stanu równowagi, do pewnej homeostazy życiowej, sprawa załatwiona. No i tyle. No. Przy okazji buduje się mięśnie. Nie chodzi o to, że będziemy, wiecie, mieli tutaj pół metra obwodu, to takie korczycho i tak dalej. To nie, tu chodzi o mięśnie szkieletowe, wewnętrzne. Modeluje się pięknie sylwetka. Więc te mięśnie, no powiedzmy rzeźba, no ale więcej włókienek powstaje i jesteśmy, ładnie się wygląda, no po prostu i tyle. Cóż, na dzisiaj tyle. A niedługo znowu coś tam wam nagram na temat otyłości, zwłaszcza tych psychogennych uwarunkowań otyłości. A przy okazji wcześniej być może pokażę trochę ilustracji, jakie są dzisiaj metody ciekawe odchudzania. Na przykład wycinanie 2/3 zdrowego żołądka, co ludzie, bariatria, co ludzie robią. No bo to jest refundowane z NFZ-u, czyli ja nie muszę płacić, ale żeby pójść na taką operację, to najpierw trzeba przynajmniej z 10 kilo zrzucić. No więc ludzie zrzucają, a później na forach martwią się, słuchaj, ale czy jak nawet zrzucę, to czy mnie przyjmą jednak na tą operację? No ludzie, cię w głowie nie mieści to wszystko. Zrzucił 8-10 kilo, bo coś tam zastosował. To może jeszcze więcej zrzucić w takim razie, jeżeli już to poszło. Nie, on czeka na to, żeby wyciąć 2/3 zdrowego żołądka. I później będzie normalne życie toczył. No trzeba, nie wiem, no brak myślenia, to jest zakwaszony mózg, no. Przecież to już nie, to senewrati. Żołądek nie odrośnie. Trzeba odpowiednią dyscyplinę zachowywać. Zwłaszcza na sam początku, przecież to jest żywa rana. Specjalna dieta, żadnego alkoholu, żadnego wysiłku fizycznego przez kilka pierwszych tygodni. Kompletnie. A nie daj Boże, ktoś sobie pozwoli na jakieś różne historie, jak mu szwy popękają i tak dalej. To co, to jest tak bezpieczne w ogóle? No dobra, ale nie będę się już wywnętrzał. Słuchajcie, wszystkiego dobrego, jak zwykle wam życzę. Czasami się trochę muszę powywnętrzać. Przepraszam was za to, że emocje biorą górę, że tak powiem. No taki jestem, no. No ale trzeba pracować nad sobą. Najlepszego, proszę was o ewentualnie jakieś sygnały, lajki, suby, komentarze sympatyczne wyłącznie. Na pewno będą sympatyczne. Trzymajcie się, papatki.